Witam ponownie na moim kanale. Dziś mam dla Was coś innego niż zwykle. Nie będzie to moje akwarium konkursowe, nie będzie też żadnych testów sprzętów czy unboxingów, tylko fajne, dojrzałe akwarium, które należy do mojego znajomego Przemka. To bardzo fajne akwarium, które naprawdę pozytywnie odbieram, nie tylko ze względu na sam wygląd, ale też na to, jak wszystko zostało tu przemyślane i dopracowane. Oczywiście względy takie jakieś aranżacyjne to są jakby sprawy gustu i każdy ma do tego inne podejście, tym nie będziemy się dzisiaj zajmować. No dobra, nie będę tutaj komentował, ale nie byłbym też sobą, gdybym krótko nie powiedział, co sądzę o tej aranżacji. Dla mnie osobiście tutaj trochę za mało się dzieje. Można byłoby dodać więcej elementów, kamieni, korzeni, ale jak mu się to podoba, spoko. Kiedy wyszła propozycja, w której Przemek chciał pokazać to akwarium u mnie na kanale, powiem Wam, że od razu się zgodziłem. Ale jak zwykle w takich przypadkach bywa, u mnie trochę to trwało. Trochę musiał Przemek poczekać na premierę tego filmu. Ale jak się doczekał, no to zobaczy. Dziś właśnie opowiem Wam o całym tym zbiorniku, od szkła poprzez sprzęt, po rośliny, ryby i ogólną filozofię prowadzenia tego zbiornika. A więc siadajcie wygodnie, zapaszcie sobie kawę lub herbatę i zapraszam Was na odcinek z serii Akwarium Znajomego. Jednocześnie przypominam, że każdy z Was może wysłać swoje akwarium na mój kanał i zachęcam Was wszystkich do tego. Napisz do mnie maila albo w komentarzu, ja wszystko powiem, co trzeba zrobić. Dobrze, ale dzisiejszym bohaterem będzie akwarium Przemka 240 litrów Aquael Opti Set. Aquascaping TV, zapraszam na film. Partnerem kanału jest firma Hobby, wyłączny dystrybutor produktów marki Sera i Fluval. Zacznijmy od podstaw. Akwarium, które widzicie na ekranie, to Aquael Opti Set o pojemności 240 litrów. Wymiary to klasyczne 120 cm długości, 40 cm szerokości i 50 cm wysokości. Szkło Opti White, czyli krystalicznie czyste, bez zielonego zabarwienia, co sprawia, że cała aranżacja wygląda naprawdę jasno i naturalnie. Jak zastanawiacie się nad zbiornikiem, zawsze zaproponuję Wam szkło Opti White, naprawdę to jest różnica. Oczywiście nie musi być koniecznie tej firmy, obojętnie jakiej, ważne, żeby było Opti White. Całość stoi na solidnej szafce z zestawu Opti Set. Dzięki temu mamy nie tylko stabilność, ale też wygodne miejsce na cały sprzęt, o którym Wam zaraz powiem. Jeśli chodzi o oświetlenie, Przemek postawił na kombinację 3 tub Aqualet o mocy 17 W. W jednej jest wersja Plant, a w dwóch jest wersja Day-Night. Dzięki tej kombinacji udało się uzyskać bardzo przyjemne, naturalne światło, które podkreśla barwy ryb i roślin. Ale to nie tylko zasługa tych LEDowych tub. Do zestawu została dołożona też świetlówka liniowa Diversa Opti Plant o mocy 24 W, która doświetla centralną część akwarium. Światło jest rozłożone równomiernie, więc rośliny nawet na bokach dostają swoją porcję energii. Za filtrację odpowiada Aquael Ultramax 1500, czyli zewnętrzny filtr kubełkowy o dość dużej pojemności. Według mnie naprawdę bardzo udana konstrukcja. Zawsze jak mówię o tych filtrach, to przypomina mi się na początku taki fal start tej serii filtrów,
Wszyscy dookoła narzekali, a ja chwaliłem. Nie wiedziałem po prostu, co się dzieje, co oni mają nie tak z tym filtrem. A wszystko ponoć przez jakąś jedną nieszczęsną serię, która na początku została wysłana do sklepów. Ja nigdy na ten filtr nie narzekałem i chyba nie będę narzekał. Według mnie jest cichy, wydajny i co najważniejsze, łatwo się czyści ten prefiltr, który robi robotę. To rozwiązanie, które doskonale znam i konstrukcja, którą naprawdę mogę wszystkim polecić. Nie przekładajcie tego na jakąś reklamę, bo to nie jest reklama. W środku tego filtra klasyczny zestaw mediów, czyli gąbka, ceramika i włóknina. Wszystko ułożone tak, by uzyskać jak najlepszy przepływ i stabilną biologię w akwarium. Do utrzymania stabilnej temperatury służy grzałka AquaL z termostatem o mocy 150 W. Ja na ten przykład zawsze wolę mieć większe grzałki niż mniejsze. Jak rozmawialiśmy kiedyś z Damianem na pewnym live'ie, no wydaje mi się, że po prostu taka grzałka rzadziej się włącza i po prostu trzyma stabilniej temperaturę, ale no jak mówię, jak to woli. Teraz pozwólcie, że przejdziemy do tego, co najlepiej cenię w każdym akwarium, czyli do aranżacji. Cały układ stoi na podłożu Platinum Soil, które stanowi główną bazę dla roślin. Przyznam się szczerze, wstydzę się tego, ale nigdy w życiu nie używałem tego podłoża. Nie mogę teraz od siebie powiedzieć, jakie to podłoże, czy dobre, czy złe, jakie ma plusy, jakie minusy. Napiszcie o tym w komentarzu, jeżeli ktoś to podłoże używał. Z tego, co można przeczytać w internecie, to tak zwane aktywne podłoże, które obniża pH i KH, a przy tym ma dostarczać wszystkiego, co potrzeba korzeniom roślin, czyli jak zwykle takie podłoże jest nasączone różnymi substancjami odżywczymi. Na wierzch Przemek wysypał coś, co od dawna używam i naprawdę wydaje mi się też jest spoko opcją, czyli Zanzibar Dark, dzięki czemu dno wygląda bardzo naturalnie, ciemny odcień świetnie kontrastuje z zielenią roślin. A jakiej firmy? A co tam, nie powiem. Niech sobie wygooglują. Dekoracja jest, że tak powiem, klasyczna, czyli Dragonstone, popularne smocze skały o ciekawej, porowatej strukturze oraz korzenie Red Moor. To układ dekoracji, który wielokrotnie też używałem w moich akwariach. Wydaje mi się naprawdę naturalny i bardzo fajnie wygląda. Te korzenie i te kamienie naprawdę bardzo fajnie, harmonijnie wyglądają, ale według mnie ja bym do tej aranżacji trochę dodał i kamieni, i korzeni. No dobrze, może przejdźmy teraz do tego, co pewnie większość z Was najbardziej interesuje, czyli ryb. W tym akwarium mieszka kilka gatunków ryb i według mnie niektóre po prostu są za duże do tego akwarium, ale to moja subiektywna ocena. No właśnie, zacznijmy od głównych bohaterów, czyli ryb, które uważam, że tutaj trochę nie pasują, są po prostu za duże, a mówię tutaj o skalarach F1. Jest tutaj ich 6 sztuk. Dlaczego tak sądzę? Dlatego, że u siebie w akwarium w 240 litrach miałem też skalary Rio Nanai i po prostu póki są młode, no to jeszcze jakoś w miarę się tam dogadują, ale jak zaczynają się dobierać w pary, no to jest naprawdę terror i dramat. Cały czas się ganiają, cały czas się dziubią, jest naprawdę nieciekawie. 240 litrów uważam za małe akwarium dla tych ryb. Ale jednocześnie trzeba przyznać, że to naprawdę ryby, którym bardzo trudno się oprzeć. Są majestatyczne i nadają całemu zbiornikowi takiego spokoju i elegancji. W opisie nic nie wspomniano mi o tym, czy są jakieś trudności związane z współmieszkańcami, ale wydaje mi się, że
Z innymi rybami to jeszcze może się tam dogadają, ale między sobą już niekoniecznie, jak tylko jeszcze bardziej podrosną. W towarzystwie skalarów pływa 16 neonków czerwonych, które naprawdę są klasykiem gatunku i można je spotkać w wielu zbiornikach, ale dla mnie za każdym razem robią naprawdę ogromne wrażenie. Niby oklepany gatunek ryby, ale szczerze, ja też uwielbiam tą rybę wybierać do moich zbiorników. Ich intensywnie czerwone pasy w połączeniu z zielenią roślin wyglądają naprawdę fenomenalnie, szczególnie przy wieczornym oświetleniu. Nieco dalej w toni kręci się gdzieś tam 11 rodostomusów, czyli popularnych czerwonogłówek. To ryby stadne, które nadają akwarium takiej dynamiki. Poruszają się synchronicznie, zawsze razem i pięknie kontrastują z tłem. No dobra, może ta ryba nie jest jakoś super stadna, czasami w niektórych zbiornikach nie pływa tak bardzo w zwartej grupie, ale prosty jest zabieg do tego, właśnie wpuszcza się jakąś tam większą rybę, taką jak na przykład w tym przypadku skalary, i wtedy po prostu ryby boją się i z nawet nie bardzo stadnej ryby robi się fajna, zwarta grupa. Przy dnie z kolei rządzą kiryski sterbi w ilości 10 sztuk. Bardzo fajne rybki. U mnie na kanale mogliście zobaczyć, jak tarło przeprowadzają sterbi. Prosty zabieg, wystarczy na podmianę zrobić trochę zimniejszą im wodę i wtedy te ryby to stymuluje. To dość aktywne, ruchliwe, ale bardzo spokojne i towarzyskie ryby. Jest też 5 pielęgniczek Ramireza, które dodają akwarium koloru i charakteru. Ich żółto-niebieskie ubarwienie to jest coś, co od razu przyciąga wzrok wszystkich obserwujących. Zresztą, kto miał Ramirezy, wie, że to naprawdę piękna ryba, ale nie jest tak prosta, jakby większość z nas myślała. Jest tej ryby naprawdę dużo w sklepach, ale to nie oznacza, że to ryba, którą można wpuścić do byle jakiej wody i będzie tam żyła. Ta ryba jest naprawdę mało odporna na wahania parametrów wody, trzeba z nią uważać. I wreszcie mega sympatyczna rybka, ekspert odglonów, czyli otoski w liczbie 6 sztuk. Czas na część, która w moich oczach decyduje o duszy każdego akwarium, czyli rośliny. A tutaj u Przemka jest ich naprawdę sporo. Są oczywiście epifity, czyli rośliny, które należy mocować na różnego rodzaju dekoracjach, takich jak kamienie i korzenie. Są tutaj anubiasy i bucefalandry. Te rośliny rosną dość powoli, ale naprawdę cieszą oko, są naprawdę wdzięcznym obiektem, który może sobie każdy akwarysta sprawić w swoim akwarium. Jedyny problem jest niekiedy na starcie nowego zbiornika, wtedy potrafią się rozpuszczać. Jest tutaj też Hydrophilia siamensis 53b, czyli to jest chyba jakaś nazwa handlowa. Roślina dość szybko rosnąca, która wspaniale stabilizuje parametry wody. Świetnie pobiera azot i fosfor. Szczególnie polecam do mocno zarybionych zbiorników. Z tyłu, jak mi się dobrze wydaje, jest Hetranthea zosterifolia. Przemek napisał mi, że jest też Pogostemon erectus, ale ja tutaj nie widzę, ale może gdzieś tam z tyłu też jest. Jest też Ludwigia repens i Cryptocoryne vendetti. Z przodu króluje Sagittaria subulata, a na korzeniach jest przymocowane Microzorium trident. Całość wygląda naprawdę fajnie, naturalnie, ale mówię, ja tutaj bym delikatne poprawki zrobił w aranżacji. Jeśli chodzi o nawożenie, Przemek prowadzi zbiornik na prostym, ale skutecznym systemie. Stosuje zestaw płynnych nawozów, takich jak makro, żelazo, magnez, potas oraz karbo, jakich marek niestety nie zostało mi to przekazane.
Po kondycji roślin widać, że może nie jest wszystko idealne, ale też nie ma jakiegoś dramatu. Dawkowanie jest dopasowane do oświetlenia i tempa wzrostu roślin, czyli nie za dużo, nie za mało, tak jak widać na filmie. W tym akwarium są też przeprowadzane regularne podmiany wody w ilości 30% objętości akwarium. A mówiąc regularne, mam na myśli cotygodniowe. I tak właśnie prezentuje się 240-litrowe akwarium Przemka. Nie jest to zbiornik jakiś konkursowy ani pokazowy, to akwarium, które ma cieszyć Przemka i wygląda na to, że naprawdę jest dumny z tego, co zrobił. Dla mnie osobiście takie właśnie zbiorniki mają swój urok. Ważne, żeby każdy akwarysta robił to, co lubi, bez szkody dla zwierząt, które tam żyją. Oczywiście wszystkich zachęcam, żeby dali znać w komentarzach, co sądzicie o tym akwarium. Co byście zmienili albo co byście dodali, napiszcie o tym koniecznie w komentarzu. Nie zapomnijcie, kochani, nakarmić tego wrednego YouTube'owego algorytmu w postaci kciuka do góry, komentarza, no i oczywiście subskrypcji, jak jeszcze tego nie robicie. Tymi mega prostymi sposobami macie większe szanse na to, że powiadomi Was system o nowym moim filmie na tym kanale. Dziękuję Wam za uwagę, za to, że byliście ze mną i do zobaczenia w kolejnym odcinku, który jak zwykle za tydzień. Cześć! Zapraszam wszystkich do darmowego serwisu ogłoszeniowego i bazy firm z branży akwarystyki i nie tylko. aquamarket.pl